Cześć, tu trener GIS. Witajcie w nowym vlogu GIS. Dalej będę w Linuxie i będę testował QGIS-a, ale tym razem od innej strony, bo w sumie jak zauważyliście w tym ostatnim vlogu, w którym testuję właśnie QGIS-a pod Linuxem, mogłem pobrać tutaj może wam już zmniejszę sobie tutaj kamerkę. W ogóle też ogarnąłem kamerkę pod Linuxa, jak widzicie. I tutaj zobaczcie, jest ten menadżer pobierania i zaznaczam, nie jestem specjalistą od Linuxa. Po prostu można powiedzieć, że specjalnie do tych vlogów uczę się też trochę Linuxa, żebyście wy też wiedzieli o tym, nie? Jak tutaj można generalnie instalować i pobierać dane. I tutaj jak pobrałem QGIS-a poprzez ten menadżer pobierania, czyli jak tutaj sobie wpisałem QGIS, to przepraszam, znowu widzicie, jeszcze nie jestem biegły w tym. Wchodzi się do tego menadżera pobierania i tam się wpisuje nazwę programu, no i się pobiera. Ale jak zauważyliście, był to QGIS w wersji 3.34. No nie, jak tutaj znalazłem QGIS-a, no to nawet tam nie pisało tak naprawdę na początku, jaki to QGIS, dopiero później jak się wchodziło, to było wpisane. I ja jak wszedłem oryginalną QGIS-a, zobaczcie teraz tutaj w przeglądarce, jak będę też patrzył tam na lewy górny róg, tam gdzie jest moja kamerka, w sensie mój wizerunek, to najwyżej potem wyłączę się, bo też mogę jeszcze tutaj, zobaczcie, mogę wyłączyć jakby co. Ale dobra, na razie jeszcze jestem widoczny i zobaczcie. Tutaj sobie przetłumaczyłem ten opis na stronie i tu jest napisane, że domyślnie repozytoria oprogramowania na tych Linuxach, czyli Debian lub Ubuntu, często zawierają starsze wersje QGIS. No i w tym wypadku też jest to starsze, bo 3.34 to już od jakiegoś czasu nie jest wspierane, a obecnie długoterminowa wersja to jest 3.40, więc no poszukałem w necie i poszukałem w tym, oczywiście w AI-u. Ja używam Gemini i napisało mi tutaj, jak mam się zająć tym, żeby w tym repozytorium oprogramowania, czyli tak naprawdę w tym menadżerze oprogramowania była nowsza wersja QGIS-a. I najpierw tak, no tutaj jest jakby dopisek i będę wam ja to wrzucę potem do opisu na dole, dobrze? Najpierw musicie wejść do terminalu poprzez ten tutaj czarną ikonkę. To jest coś takiego jak w Windowsie jest DOS, nie? To w dawnych czasach jak ktoś zaczynał, ja sobie tutaj obok trzymam telefon, bo mam tutaj wypisane, co mam zrobić. No i tu będę wpisywał w terminalu konkretne komendy, więc tutaj jest najpierw sudo apt remove, czyli teraz muszę skasować tą aktualną wersję QGIS-a, no i zrobię to wszystko przez terminal. Jeśli to będzie długo trwało, to będę przerywał nagrywanie. I zobaczcie, co tu wpisuję, czyli sudo apt remove QGIS i teraz QGIS plugin --grass. No i on mi to, jak dam teraz Enter, poprosi mnie oczywiście o hasło, mam nadzieję, że nie widać hasełka. To teraz będzie kasował wszystko, co mam zainstalowane. O, tu jeszcze mi napisał, co to będzie robił, no ja oczywiście się zgadzam, czyli wpisuję literkę T i daję Enter. No i usuwa mi wszystko, co jest związane z QGIS-em. To chwilę potrwa. Więc najpierw dla bezpieczeństwa usuwamy starą wersję, potem będziemy już teraz będziemy wpisywali kolejną komendę, czyli dodajemy nowe repozytorium. Więc wpisuję tak add, no oczywiście wszystko jest tu po angielsku, apt repository i potem coś takiego ppa. Ja w ogóle tego nie wiem, co to jest, ale no, ja to przetestowałem, więc to działa. Ubuntu GIS ukośnik Ubuntu GIS unstable, ale to unstable oznacza, że mam się nie bać, tak mi AI podpowiedział, że w świecie Linuxa oznacza to po prostu bieżącą wersję, a nie wersję, która się psuje. Dobra, sprawdzam Ubuntu GIS, czy to jest dobrze, daję Enter. O! No jak należy uruchomić jako administrator. Tego wcześniej nie robiłem i w sensie, dobra, sorki. Ja tu muszę na początku, nie dopisałem. No właśnie, to jest to. Muszę tu wpisać sudo. O. I teraz zadziała. Dobra. On pamięta moje hasło przed chwilą, bo nie wyłączałem tutaj tego. O. I co on tu robi? Masz zamiar dodać następujące archiwa. Czekajcie, to rozszerzę, było więcej widać. W ogóle może
A, no widać wszystko, nie muszę wyłączać tego podkładu. No, czyli no, na nowe wersje QGIS-a daję Enter. On teraz robi, zobaczcie, i tutaj co wrzucił? Wrzucił nową wersję QGIS-a. No i co? I teraz muszę odświeżyć tą listę programów w tym repozytorium, czyli wpisuję sudo apt update. No to nie jest takie... O, zobaczcie. No nie, jednak tutaj... Co ja zrobiłem? Zobaczcie, źle to coś kliknąłem. Przypadkiem, bo... No, pomyłka. Dobra, robimy, zobaczymy jeszcze raz. Bo ja chyba dałem prawy Enter. Dobra, nieważne, zaraz zobaczymy. Jeszcze raz to robię. Czyli sudo apt update. Tak, to powinno być. Enter. No i teraz on mi, widzicie, wszystko odświeża. Czyta listę, najnowsze pakiety. O, 24 pakiety mogą być zaktualizowane. Można je zobaczyć, kontynuując apt list. Dobra, spróbujemy. Czyli wpisuję, ale co? Pytanie, czy ja muszę dać? Dobra, apt list. Potem dwie kreski po spacji. Up. No zobaczymy, czy on coś tu chce. Aha, czyli tu bym teraz mógł sprawdzić, co tam się przeinstalowało. Nie widzę tutaj, prawdę mówiąc, z QGIS-a, ale dobra. Jest tu, Saga jest też. Dobra, parę rzeczy jest. Dobra, no to teraz co? Instalujemy QGIS-a na nowo, czyli wpisujemy sudo apt install QGIS, no i oczywiście QGIS plugin Grass. Dobra. Enter. Czytanie listy pakietów. Dobra. No i instalujemy wszystko w wersji. No ciekawe, tam było... Dobra, no okej, już tu nie zmieniam nic. Wcześniej to działało, więc teraz to sprawdzam. Jest 3.40.9 pokazało. No, tutaj mi pokazał, więc fajnie. To jest ta najnowsza wersja, która jest tam dostępna. No to już jest dobra wersja, prawda? Więc to już tutaj się nie będę jakby tym martwił. Co prawda w Windowsie jest 3.40.14 obecnie, ale spoko, no ważne, że tutaj to jest. No i zobaczcie, teraz sprawdzamy. To już powinno działać. Sprawdzamy, jaki jest QGIS. On był w nauce. O, już tu mam zainstalowane. Desktop sprawdzamy. No i zaraz się okaże, jaki QGIS się pokaże. Patrzcie, jest 3.40 Bratysława. No i sprawdzamy, czy się tutaj to pojawia. Znaczy, czy wszystko będzie dobrze. Przywracamy wczytane wtyczki. I bardzo będzie dobrze. Teraz może na razie wyłączę. No, zobaczymy, jak będzie ekran. O, QGIS gotowy. Otworzył mi się w innym oknie. Dobra, jestem tu. Może na razie się wyłączę. W sensie ekran wyłączę mój kamerkę. No i patrzcie, mamy tutaj powłączone wszystko. To, co ja dla Was wcześniej w tym vlogu sprawdzałem. On się pokazał dokładnie. Mamy te instalacje wtyczek, które były wcześniej. No i sprawdzamy jeszcze raz, która wersja programu. O programie mamy 3.40.9. Dobra, więc tutaj już mamy sprawę załatwioną, więc przeinstalowaliśmy na nową wersję QGIS-a. No i zobaczcie, tutaj jeszcze się pokazało w tym miejscu 7 dostępnych aktualizacji. Klikam na to. No i patrzcie, co tu mamy jeszcze dostępnego. Widzę, że jest Saga. No i Pythony i Open CW. Dobra, no zobaczcie, wszystko to damy. No już jest zaznaczone, więc klikam zainstaluj aktualizację. No i zaraz sprawdzimy, na jaką wersję. Aha, będzie wersja chyba Sagi 9.8. Dobra, tu wpisuję oczywiście hasło, więc to jest fajne, że nikt niepowołany tego nie przeinstaluje, nie zainstaluje jakichś rzeczy. Ciekawe, jak ktoś się bardziej zna na Linuxie, powiedzcie mi, czy on jest bezpieczniejszy niż Windows. Podobno tak, ale ja nie wiem tak naprawdę. O, tutaj szczegóły, zobaczcie, co on mi tutaj wszystko instaluje. Pakiety. Jeszcze 20 parę mega zostało, więc to nie jest jakaś wielka prędkość. No też pewnie zależy od internetu.
O, tutaj się już pobiera końcówka tego. Zobaczcie, Saga. No i teraz wszystkie pakiety do Sagi. Pokaże się. O, dobra, zobaczcie, jest tutaj. Aha, czyli on teraz pobrał te pakiety dopiero i teraz dopiero rozpakowuje i instaluje to wszystko. Dobra. No to przy okazji zobaczcie, jak to wygląda wszystko pod Linuxem. Nie wiem, czy ktoś pamięta, kiedyś bawił się w DOSie, na takim czarnym ekranie i tam się komendy wpisywało. No, to były takie moje początki, dawno temu, chyba w liceum jeszcze, jak byłem. Bardzo dawno. Już wszystko był czarno-biały świat wtedy. No, patrzcie, tu wszystko się dużo szybciej to rozpakowuje niż się pobierało. Pobierało się jakieś, podejrzewam, 6 minut, więc no, dla mnie to było długo bardzo. O, zobaczcie, tutaj wszystko się samo instaluje, samo zmienia i nie wiem, zaraz zobaczymy. Jak to wyjdzie? To mam ten pasek, dobra. O, jest, system jest aktualny, dobra. O, czy chcesz przełączyć się na lokalne? Nie wiem w sumie, nie znam się na tym, tak. No i no zobaczymy. No to, tego to nie wiem, co to, czy ja to dobrze zrobiłem. O, dobra. Dobra, nie ruszam tego. No i co, sprawdzamy teraz, co tu będzie. Czy tu będzie w nauce już Saga nowa? O, jest, ona jest boldem zrobiona, więc to za każdym razem zauważyłem, że jak coś jest przeinstalowane albo doinstalowane na nowo, się robi boldem. Czyli taka chyba jest informacja, że po prostu coś się zmieniło. No i dobra, zobaczymy. O, jednak. Co, czekamy? Ja nie odinstalowałem tego, tak jak w przypadku Qgisa, ale zobaczcie, jest, włączyło się. Fajnie. I co za wersja Qgisa? Co ja mówię Qgisa? SagaGis jest 9.80. W sumie na tej aż tak wysokiej wersji jeszcze nie pracowałem. I to wygląda, że fajnie jest to. Czyli tu są te gridy, tak, czyli to. OK, tools. Dobra. No, oczywiście nie uczę Was programu SagaGis, tylko teraz bawimy się Linuxem. Też nie uczę go oczywiście, tylko tak sobie oglądamy. Czy coś tu się jeszcze zmieniło? LibreOffice. No zobaczymy w sumie, jaka jest wersja LibreOffice. Czy to jest ta, która była wtedy? Bo też wydawało mi się, że coś się tutaj instalowało. Zobaczmy. Pytanie, czy to jest, jaka jest najnowsza wersja? Bo tu mamy 24.2.7.2. No to też widzicie mój cały system, jaki mam operacyjny Linux 6.14. No i dobra, tylko tyle, bo tutaj za dużo nie mogę wiedzieć. Czy tutaj można sprawdzić wersję? Da się to w ogóle sprawdzić? W sensie, no czy można coś instalować? Narzędzia, opcje, nie, to już nie pamiętam jak to było. A tak naprawdę używam głównie, wiadomo, wiecie od czego używam? Excela. No i całego Office'a Microsoftu. Dobra, no nie będę Was zanudzał tym wszystkim. Dobra. OK, to by było na tyle. Tak naprawdę vlog miał na celu pokazanie Wam, jak przeinstalowałem Qgisa w Linuxie na nowszą wersję. No i tyle. Dobra, to dzięki, że oglądaliście. Może się na chwilę pokażę. Dzięki, że oglądaliście tego vloga. Zapraszam na następne. Coś tam pewnie będzie, nie wiem kiedy. Ale no teraz zobaczymy, miałem trochę czasu. Już zrobiłem 2 vlogi w krótkim czasie. Dobra, to trzymajcie się jeszcze raz i do następnych vlogów. Gis, cześć!